Sri Lanka to wyspa, która kojarzy się raczej z rajskimi wakacjami, pięknymi plażami, dobrymi hotelami, zorganizowanymi wycieczkami do licznych parków narodowych i do fabryk herbaty. Ale czy to jest odpowiednie miejsce dla motocyklisty szukającego przygody? Zdecydowałem się to sprawdzić, a raczej zdecydowaliśmy się. Razem z Tomkiem postanowiliśmy wyruszyć w kolejną przygodę i na własnej skórze przekonać się, co ma do zaoferowania ta wyspa. Wyjazd był dość spontaniczny. Przygotowania zajęły nam niespełna 2 miesiące. Skompletowanie sprzętu motocyklowego, wiza, międzynarodowe prawo jazdy, zgoda na używanie drona, szczepienia i długie godziny poszukiwań odpowiedniej wypożyczalni motocykli. I tak 7 grudnia wylądowaliśmy na Sri Lance. W Negombo, w małym nadmorskim miasteczku położonym niedaleko lotniska, mieliśmy wypożyczone motocykle. Te motocykle miały stać się naszą przepustką do poznania prawdziwej Sri Lanki. Plan był prosty: asfalt, bezdroża i wolność. Dokładnie tak, jak lubimy podróżować na motocyklu. No to dojechaliśmy właśnie na Sri Lankę. Jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie będziemy wynajmować nasze osiołki. To jest Shane Tours. XR 250 już czekają, także Wam teraz pokażę, czym będę ja jeździł i czym będzie jeździł Tomek przez najbliższe dni. A tak wygląda Honda XR 250. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że te motocykle staną się istotnym elementem naszej przygody. Awarie i różne problemy miały szybko stać się naszą codziennością. To nie są maszyny dla tych, którzy oczekują bezproblemowego działania i niezawodnego startu. To są nasze motorki, które będą nas woziły po naszej kochanej Sri Lance. Oponki są całkiem w porządku, z tyłu może trochę wygląda to inaczej, ale jest całkiem ok. Bardzo klasyczny motocykl w klasycznym klimacie. A to jest A to jest Tomka, a też XR-ą, tylko taką białą będzie jechał. Także wygląda to też nie. Płacimy po 20 euro za dzień za wynajęcie tego motocykla, plus jeszcze depozyt, także wychodzi to naprawdę całkiem nieźle. Mamy tutaj 10 litrów pojemności, około 150 km jesteśmy w stanie zrobić, zobaczymy to. I bardzo ciekawa konstrukcja, bo tutaj jeszcze jest chłodzona, olej jeszcze jest w ramie, także chłodzony jest w ten sposób ten motocykl. No i zobaczymy, jak to będzie jeździło. To, co odkryjemy na tej wyspie, z pewnością Was zaskoczy, bo nas zaskoczyło totalnie. Zostańcie więc z nami, bo czeka nas wiele wspólnych kilometrów lankijskiej przygody. Jesteśmy na Sri Lance po 14 godzinach lotu tanimi liniami lotniczymi Air Arabia. Także jeżeli ktoś narzeka na mało miejsca w Ryanerze na nogi, to powinien się koniecznie przelecieć Air Arabią, polecam. Wypoczęliśmy w zasadzie, bo już jesteśmy po jednej nocy tutaj. Szybciutko poszliśmy spać. Nie wiem, czy to można nazwać jetlagiem, czy nie, ale byliśmy mocno zmęczeni. Odebraliśmy oczywiście motocykle, już do hotelu przyjechaliśmy motocyklami. Także dwie XR-ki 250 stoją. No, parę kilometrów mamy pierwszych za sobą. Motocykle, jak to z motocyklami wypożyczonymi, mogłoby być lepiej. No mój na przykład nie ma hamulca, ale spowalniacz. Tomka motocykl trochę technicznie chyba wygląda lepiej, nie? Jesteśmy już spakowani, także zaraz ruszamy. Powiem Wam szczerze, że jest ciepło, ale jest przede wszystkim wilgotno. Ja nie wiem, czy jakiekolwiek ciuchy motocyklowe są przygotowane na tego typu temperatury. Jak się jedzie, jest fajnie, ale jak się zatrzymujemy, to automatycznie jesteśmy cali mokrzy. Jest niezwykle gorąco. Dzisiaj kierunek Sigiriya, taka bardzo znana skała, która tutaj jest, można powiedzieć, w centralnej Sri Lance, często odwiedzana. Na samą skałę wchodzić pewnie nie będziemy, ale sobie ją postaramy się objechać dookoła, znaleźć jakieś fajne punkty widokowe. Może wypuścimy naszego drona, którego Tomek ma w bagażu, bo dostaliśmy, uwaga, legalną zgodę od Ministerstwa Lotnictwa w Sri Lance na latanie dronem. Także mamy rządowe upoważnienie i postaramy się z niego skorzystać dobrze. A pokażę Wam może, jak XR-ka wygląda. Ogólnie motocykl jest w dobrym stanie technicznym, nie powiem, żeby coś było z nim nie tak. Podobno ma problem tylko z odpalaniem rano, zobaczymy za chwilę, bo będziemy próbować odpalić. Oponki są w miarę w dobrym stanie, także myślę, że jak zjedziemy w jakiś offroad, to nie powinno być problemu. XR-ka to taka trochę CRF-a, tak szczerze mówiąc, jak się nią jedzie.
CRF-a 300. Więc powiem szczerze, że jak widzieliśmy drogi, które są tutaj na Sri Lance, to takie małe motocykle małej pojemności to jest chyba najlepsze, co można wybrać. To jest akurat dojazd do naszego hotelu. Małe dróżki utwardzone. Są oczywiście główne asfaltowe, ale zaraz Wam to pokażemy, jak będziemy jechać w stronę Sigiri. Także dla nas to będzie taki coś nowego, bo ja jeszcze na przykład z ruchu lewostronnego to nie bardzo kojarzę. Muszę być czujny, żeby czasem czegoś głupiego nie zrobić. No ale to zobaczymy, jak będzie. Oczywiście można wynająć nowsze konstrukcje. Na Sri Lance bardzo popularne są klasyczne Royal Enfieldy. Nam jednak zależało na motocyklach dualowych z oponami enduro, dlatego XR250 wydawało się idealnym wyborem. Po kilku minutach procedury rozruchowej wyruszyliśmy w drogę. Trasa została zaplanowana z pomocą aplikacji Osmand i zdjęć satelitarnych z Google Maps. Bocznymi drogami zmierzaliśmy w stronę Sigiriya, czyli słynnej Skały Lwa, ale o niej opowiem Wam w kolejnym odcinku. Pierwsze kilometry były dla nas okazją do zapoznania się z lewostronnym ruchem drogowym, lokalnymi zasadami i niezwykłym klimatem Sri Lanki. Pierwszy dzień miał być raczej spokojny, z niewielką ilością jazdy offroadowej. Wybrzeże i okolice stolicy są bowiem dość gęsto zaludnione, zresztą podobnie jak cała Sri Lanka. Wyspa ma powierzchnię około 66 000 km². Dla porównania Polska ma 320 000 km². Sri Lanka natomiast jest zamieszkana przez ponad 20 milionów ludzi, co sprawia, że naprawdę jest gęsto zaludniona. To widać szczególnie na wybrzeżu i w okolicach największych miast. Mimo to udało nam się wyznaczyć dość dobrą trasę. Boczne drogi, wiejskie ścieżki, staraliśmy się omijać główne szlaki tranzytowe. Aby legalnie prowadzić motocykl na Sri Lance, potrzebne jest tymczasowe pozwolenie wydawane przez Ministerstwo Transportu. Taki dokument można załatwić zdalnie w większości wypożyczalni, jeszcze przed przyjazdem na wyspę. Kosztowało nas to około $40. Być może da się taniej, ale zależało nam na czasie. Pozwolenie zostało wydane na podstawie naszego krajowego prawa jazdy, więc międzynarodowe nie było konieczne. Niemniej jednak warto je mieć, na wypadek kontroli, kolizji czy kwestii ubezpieczeniowych. My załatwiliśmy wszystkie formalności, by zyskać spokój, choć o spokoju na lankijskich drogach trudno mówić. No to mamy za sobą pierwsze 20 km. Póki co z Negombo, tak jak jedziemy, to widzieliście kilka takich odcinków offroadowych, ale to raczej takie lokalne, gdzieś dojazdówki do domów. Myślę, że to się dopiero nam zacznie, bo tak naprawdę rozglądaliśmy się na lewo, na prawo i wyznaczaliśmy nawet z Osmandem trasę. No i jak sami widzieliście, trochę tych asfaltów było, ale to dobrze dla nas, bo wkręcamy się trochę w klimat jeżdżenia tutaj. Przede wszystkim dla mnie jeżdżenie lewą stroną jest czymś nowym. Mózg jednak każe cały czas jechać tą prawą stroną. Trzeba się pilnować. Natomiast motocykle dają radę. Mój spowalniacz, jak się zagrzeje, to nawet zaczyna hamować. Tomek ma problemy z wbiciem dwójki, trzeba to robić umiejętnie. Ale jak na razie jesteśmy w ogóle zadowoleni mega, że wzięliśmy takie lekkie motocykle, takie XR-ki, bo się świetnie sprawdzają w tych... Jak się nie damy rady, No chyba nie. Royal Enfieldy chyba były do wynajęcia, ale to takie bardziej klasyczne, które też by się tu świetnie sprawdziły. Zobaczymy jak dalej w górach, bo jedziemy w góry. I powiem Wam, że jest mega gorąco, jak się zatrzymujemy. Powinniśmy nawet to teraz zdjąć, ale na poczet nagrań zostawiłem ja akurat, Tomek zdjął. Ale to i tak jest reklama, zobaczcie. Pozdrawiamy tutaj naszą koleżankę, Monikę, która produkuje odzież termoaktywną. Może kiedyś wyślę na testy. Kanał na motocyklu chętnie przyjmie takie testowania, takie produkty. Kto wie, może kiedyś wprowadzimy do Defendera, do oferty. Ale mniejsza o to, nie o tym chciałem Wam powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć, że jest mega gorąco i dopiero jak się ruszy tak naprawdę, to ta odzież myszowa daje radę, bo tak to ja się wcale nie dziwię, że oni tak jeżdżą, bo ja sam mam wielką ochotę pojeździć bez niczego, bez żadnej zbroi, bez butów, no ale jednak rozsądek podpowiada, żeby tego nie robić. Dlatego wyglądamy trochę jak kosmici, jadąc na XR-kach, bo nikt nie jedzie tak obładowany sprzętem motocyklowym jak my w zasadzie. Nawet turyści. Nie wiem, Sri Lanka nie jest za bardzo popularna chyba pod tym kątem, nie? Tak mi się wydaje. Nie, generalnie takim offroadowym, nie? Nawet turyści jeżdżą tak naprawdę bez niczego, nie?
Tylko kask. Tylko kask i to jeszcze rozpięty często. O. To jedziemy dalej. Myślę, że zaraz zacznie się jeszcze ciekawsza trasa. Na razie traktujemy tą drogę jako taką tranzytową. Chcemy się dostać do tej Sigirii, tutaj okolice Negombo i wybrzeże jest dość gęsto zaludnione, więc nawet o ten offroad ciężko. Dopiero później zacznie się, myślę, że ciekawiej. No i czekamy na góry, bo góry przyniosą nam ochłodzenie. Przynajmniej takie mamy nadzieję, chociaż ta wilgotność to jest coś, czego chyba się nie da pokonać, tak mi się wydaje. No to jedziemy dalej. A teraz, co my to mamy, Tomek? Coś z cynamonem. Nelly Cola z cynamonem, made in Sri Lanka, także wasze zdrowie. Nelly Cola. No, nie jest gazowana Nie jest w ogóle i lekkim cynamonem jedzie. Z lodem by to było dobre, nie? Tylko że tutaj wyciąga się napój z lodówki i po 2 minutach jest on ciepły. ciepły, no tak. To jeszcze zauważyłem. Ciekawe. Nie gazowane, słodkie jak cola, z nutą cynamonu. Best for pandemic. Do not shake. Ale jakieś 40 mamy przejechane teraz dzisiaj. To nie jest dużo, ale jedziemy cały czas takimi prędkościami 20-40 na godzinę. Czego nie wziąłeś? Po przejechaniu około 40 km Tomek uświadomił sobie, że zapomniał przepakować kompresor z torby. Postanowiłem nie martwić się na zapas, odsuwając wizję, że sprzęt może być potrzebny. Oczywiście, jak możecie się domyślić, los szybko to zweryfikował. Pierwszy dzień jazdy był dla nas swoistym preludium. Szybko dotarło do mnie, że przemierzanie kilometrów na Sri Lance zajmie nam znacznie więcej czasu. 100 kilometrów potrafiło zająć nawet 3 godziny. W górach wąskie, kręte drogi oraz mocne przewyższenia nie pozwalają się rozpędzić. W kolejnych dniach musieliśmy to uwzględnić w naszych planach. Tego dnia nie dotarliśmy do Sigiriya. Nocleg znaleźliśmy 60 km przed celem. Tomek zarezerwował agroturystykę w środku dżungli. Na Sri Lance słońce zachodzi około godziny 17 w grudniu, a zmrok zapada niemal natychmiast. Ostatnie kilometry pokonaliśmy w zupełnej ciemności, przejeżdżając przez burz i nie mając pojęcia, co nas otacza. Nie byliśmy też świadomi tego, co przyniosą kolejne dni. To dopiero początek naszej podróży. To, co odkryjemy na tej wyspie, z pewnością Was jeszcze zaskoczy. Zostańcie więc z nami, bo przed nami jeszcze wiele kilometrów. Subskrybujcie kanał i śledźcie naszą wyprawę po Sri Lance. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!